w czasie, kiedy byłam w średnio ciężkiej i czasem głębokiej depresji, ja nie umiałam wtedy mówić o sobie, że się źle czuję, że to, że tamto. W każdym bądź razie wtedy na czworakach prawie wykonywałam te czynności. No niestety potem to ze zdwojoną siłą się odbijało na moim funkcjonowaniu, na moim zdrowiu. Droga przez bieguny to nie jest program psychoedukacyjny ściśle, tylko zawsze próbuję wyciągnąć z moich rozmówców to, co w duszy gra i po prostu to, co jest autentycznym doświadczeniem, jakieś fakty z życia. I jeżeli to pozwala się jakoś utożsamić, to bardzo fajnie. Choruję od 87 roku. Po 10 latach trafiłam do specjalisty. Moja choroba została nazwana po imieniu na pierwszym spotkaniu. No i od 98 zaczęło się leczenie, które trwa po dzień dzisiejszy. Moja droga ku zrozumieniu siebie i choroby zaczęła się w 2013 roku od pierwszego epizodu, kiedy znalazłam się w szpitalu. Możesz coś powiedzieć o tym, jak właśnie wygląda u Ciebie hipomania, na czym polega to przyspieszenie? Zaczyna się od braku snu, gdzie jestem bardzo pobudzona w tym zakresie, że nie mogę usiedzieć na miejscu, muszę cały czas coś robić. Gadam jak najęta. To są takie główne, pierwsze objawy, co już wszyscy wkoło, którzy wiedzą, z czym się zmagam, od razu są w stanie to rozpoznać, że Gośka ma górkę. Mhm. Poza tym bardzo lubię odwiedzać znajomych, Mhm. przyjaciół. Znaczy nie wdaję się w żadne nieznajome sytuacje, Mhm. tylko mam wtedy wielkie pragnienie spotykania się z Tak. osobami, które widziałam wcześniej lub później. Pojawiają się pragnienia odwiedzenia dalszej rodziny, Tak. co też miało miejsce kilka razy, że wsiadałam w autobus bądź pociąg i nie byli w stanie moi bliscy mnie zatrzymać. Mhm. Po prostu jechałam. No co, dochodzi do tego jeszcze oczywiście wydawanie pieniędzy, Mhm. tylko nie chcę tu się jakoś wywyższać, ale chyba moja mania jest bardzo inteligentna. Aha. Z tego względu, że nigdy nie doprowadzałam do kredytów i do zapożyczania się u ludzi. Aha. I powiem, jak to wygląda u mnie. Kiedy jestem w depresji, nic mnie nie interesuje, wiadomo. Wszyscy, którzy mają dwubiegunówkę, wiedzą o tym. Nic mnie nie interesuje. Idę z kartką do sklepu, kupuję to, co jest na kartce, wracam do domu. Tak. Nie wchodzę do żadnych sklepów typu ciuchy, jakieś inne takie towary, czy to, no nie wiem, obuwie i tak dalej. Nie, w tym czasie mnie w ogóle nic nie interesuje. W związku z czym nie wydaję pieniędzy za wiele. Czyli pojawiają się oszczędności. A że depresja trwa dłużej niż mania, no to trochę tego jest. W związku z tym, kiedy przychodzi górka, mam pełne pole do popisu. To, co nazbierałam, no to wtedy powoli się rozchodzi. Także no uważam, że, znaczy ja to traktuję, że moja
hipomania jest taka w tym zakresie, jest bezpieczna. Jestem żoną, matką i babcią w tej chwili. W tej chwili jestem już na emeryturze, a pracowałam z dziećmi w szkole w klasach 1-3, czyli musiałam znać się na wszystkim, począwszy od polskiego poprzez muzykę, skończywszy na WF-ie. Przyszło mi pracować 21 lat. Ja jestem bardzo świadoma swojej choroby. Od samego początku kupowałam sobie jakiekolwiek książki, ale nie naukowe, bo tylko związane z ludźmi, którzy mieli do czynienia z chorobą. Potem próbowałam też szukać w internecie, ale też nie naukowego, tylko filmików związanych z konkretnymi osobami chorującymi. Także wiele lat już jestem osobą bardzo świadomą, która zna siebie. Przede wszystkim jestem też bardzo odpowiedzialna za rodzinę, którą mam. I chciałabym zrobić wszystko ze swojej strony, żeby im nie uprzykrzać życia, tylko postarać się z mojej strony zrobić wszystko, żeby im się ze mną żyło w miarę dobrze. Zarówno im, jak i mnie, bo powiem szczerze, że ja dopiero parę lat temu, chyba z góra 5, odkryłam, że na tym świecie żyję ja. Do tej pory nie widziałam siebie, a poza tym, jeżeli nawet siebie widziałam, to widziałam siebie w złym zwierciadle. Ale dzięki wieloletniej terapii, ponieważ w terapii z krótkimi przerwami jestem od 2017 roku. Są to zarówno terapie grupowe były, jak i terapie indywidualne. W tej jestem też obecnie. Miałam też 2 epizody szpitalne, ale nie związane z oddziałem takim typowo psychiatrycznym, tylko to się nazywało teraz terapia psychiatryczna, tak nazywał się oddział. Czyli tam przebywaliśmy normalnie, nie jak na warunkach szpitalnych, mieliśmy swoje rzeczy, ubrania, mieliśmy w ciągu dnia kilka rodzajów terapii. Poza tym ja, jak i kilka osób, nie za dużo, mieliśmy wolne wyjścia. Czyli jak nie było terapii, mogliśmy zgłosić i wyjść sobie poza teren szpitala. Te 2 pobyty, bo 2 były, jeden i po 2 latach następny, bardzo dużo mi pomogły. Wtedy zaczęłam po troszkę zauważać siebie. Poza tym byłam bardzo chętna do wszelkich terapii, które miały miejsce. O niektóre wręcz walczyłam. Musiałam ścieżki, szczególnie dotyczyło to właśnie terapii takiej indywidualnej z psychologiem. Była jedna terapia, w której bardzo nie chciałam uczestniczyć, no ale uczestniczyłam, ale się potrafiłam wyłączyć. Nie wiem, jak to w tej chwili się nazywa, ale chodzi na pewno osoby, które były na terapii, to może się z tym spotkały, że jest narrator, który opowiada, że chodzi o odczuwanie swojego ciała. Nie wiem, w każdym razie to trwało chyba ze 3 kwadransy. Ja nie mogłam się skoncentrować, byłam po prostu zmęczona tym wszystkim
I na przykład terapeutka na początku się pytała, w jakim jesteście nastroju, określcie to kolorem. No to każdy tam mówił. No ja też powiedziałam w danym momencie, że na przykład czuję się jak zielony kolor, jak żółty i tak dalej. Skończyła się ta terapia, no i ona znowuż pyta. No to większość osób, że zmieniało kolor na ładniejszy, tak, na bardziej żywy. A ja zawsze mówiłam, że czarny. Nie mogła tego zrozumieć na początku, no ale trudno. I powiem wam, że znalazłam wyjście z sytuacji. Jak się zaczynała ta terapia, ja miałam w kieszeni różaniec i sobie odmawiałam różaniec. No tak. I wtedy to była moja terapia. No tak, żeby przetrwać, jeżeli tak cię to... W każdym bądź razie pobyt mi dobrze zrobił. 15 rok, drugi pobyt, a potem upłynęło, 2 lata upłynęło, bo zresztą długo się czeka na terapię indywidualną. Ale to sama od siebie, nie to, że ktoś mnie, czy psychiatra mi proponował, czy coś, nie, sama z siebie. No i od 17 roku to już trwam w terapiach takich, tak jak powiedziałam, takiej i takiej do dnia dzisiejszego. No cóż jeszcze, w każdym bądź razie może teraz chciałabym troszkę powiedzieć właśnie, że warto walczyć o siebie. Warto zrobić wszystko dla siebie, bo tak jak powiedziałam, gdzieś 5 lat temu odkryłam, że ja jestem ważna i że pokochałam siebie taką, jaką jestem. A taki szok związany z tą przemianą nastąpił, kiedy dowiedziałam się, lecąc samolotem, że jeżeli by nastąpił wypadek, to komu trzeba nałożyć maskę? I wtedy dowiedziałam się, że odruch matki to jaki jest? Dziecku, tak? Nie. I wtedy właśnie otworzyły mi się oczy, że maskę matka ma nałożyć sobie, bo jeżeli matka nie nałoży sobie, to nie jest w stanie uratować dziecka. A tak tu jest szansa. Jak uratuje siebie, to jest możliwość, że uratuje też dziecko. To mną wstrząsnęło. Bardzo mną wstrząsnęło, że zrozumiałam, jak jestem ważna. I od tej pory zupełnie mam inny wzgląd na siebie. Mówię głośno tu w rodzinie, szczególnie najbliższej, mówię głośno o swoich potrzebach, o tym, jak się w danym dniu czuję, że na przykład planowałam zrobić to czy tamto, ale dzisiaj nie jestem w stanie. Albo też mówię, no dzisiaj to mogę góry przenosić, że mogę z siebie dać bardzo dużo. I uważam, że to jest o tyle fajne w tej chwili, że moi najbliżsi wiedzą, jak mogą mnie odbierać. Także w tej obecnej sytuacji, co mam, co otworzyły mi się oczy na siebie, zupełnie inaczej funkcjonuję. Czasami może ktoś nawet o tym, co ja mówię, nazwać mnie, że jestem samolubna, egoistka i tak dalej, ale to nieprawda. Ale zauważyłam, trzeba siebie szanować,
i mówić przede wszystkim. Teraz wiem, że trzeba nie skrywać w sobie swojego bólu, cierpienia, tylko trzeba o tym mówić. Jestem wielką fanką muzyki country. Powiem też, że ta muzyka to jest lekiem na całe zło w moim szczególnie okresach trudnych. No a w hipomanii to już w ogóle jest szał w tym zakresie umiarkowany szał, że wtedy te emocje sięgają zenitu, jeśli chodzi o koncerty, jeśli chodzi o słuchanie muzyki. Jak jestem wtedy sama w domu, potrafię puścić na full i słuchać w ten sposób się no po prostu relaksuję i nabieram takiego wigoru, poweru na resztę dnia. Po pierwszym dziecku, jak się urodziło, od razu dostałam tej hipomanii. Oczywiście nikt nie wiedział, o co chodzi. Ja to traktowałam jako wielką radość, ponieważ ja bardzo chciałam szybko mieć dzieci, znaczy szybko jako kobieta nie miałam, bo miałam 28 lat wtedy, a wtedy to już była stara panna. Tak. W tych czasach, co ja wychodziłam za mąż. Ale chodzi mi, że szybko po wyjściu za mąż od razu chciałam jak najszybciej mieć dziecko. No i ja to potraktowałam, że to jest radość spowodowana tym, ale to też było właśnie, nie spałam, prałam w nocy, mieli do mnie pretensje, że ja się krzątam, że no, był rozgardiaż w domu, no, różne rzeczy. No ale potem, po tych 4 miesiącach i pół, zleciałam z drabiny, można powiedzieć. Właściwie nie z drabiny, ze schodów, bo to tak właśnie depresja przychodzi stopniowo. Schodzę schodek, aż do pewnego momentu. Nie wiedziałam, co się dzieje, mówię, gdzie ta moja... Wszystko zaczęło stwarzać problem. Ubranie dziecka, nakarmienie dziecka, no wszystko. Nie rozumiałam tego w ogóle. Ale to była pierwsza depresja w twoim życiu? Tak, pierwsza mania pojawiła się najpierw i potem przeszła, tak jak mówię, od razu w depresję. Potem jakoś się, nie wiem, trudno mi powiedzieć, no jakoś funkcjonowałam, no jakoś musiałam, bo ja pracowałam. Ja po 4 miesiącach po urodzeniu dziecka poszłam do pracy. Ja nie wiem, jak to w ogóle, teraz jak sięgam pamięcią wstecz, nie bardzo to ogarniam. I powtórka z rozrywki była jeszcze 2 razy, ponieważ w 92 urodził się drugi syn. Identycznie było. Czyli gdzieś 4 miesiące mańki i potem znowu parę miesięcy doła. I mówię, cały czas też wracałam do pracy. No i po 3 latach, potem jeszcze w 95 urodziła się Ania, córka urodziłam i było to samo. To samo. I powiem tak, miałam bardzo mądrą mamę. Mama zauważyła wtedy, ponieważ do tej pory to było trochę tak maskowane ze względu na to, że żył mój ojciec i oni bardzo dużo mi pomagali. Ponieważ mieszkaliśmy jako rodzina wielopokoleniowa, ja się zajmowałam dziećmi i pracą, a oni dbali o posiłki, o zakupy, o wszystko, czyli odciążali mnie częściowo. Dlatego też może nie dało się to tak zauważyć bardzo, że coś ze mną, i ja też nie widziałam specjalnie, no, co się ze mną dzieje. Ale ojciec nagle zmarł. Już Ania się urodziła, po 3 miesiącach od jej urodzenia nagle zmarł ojciec. I ja wtedy
normalnie wpadłam, no nie powiem, że w panikę, ale takie pytanie, jak my sobie teraz bez niego poradzimy? On był taką głową, jak my sobie teraz bez niego? I to też dołożyło, no, dolało oliwy do ognia, bo wtedy bardzo właśnie upadłam psychicznie. Mama zaczęła to zauważać i powiedziała: dziecko, ty szukaj ratunku. Coś się z tobą dzieje. No ale zanim trafiłam do lekarza, który mnie potraktował serio, no to trwało jeszcze 2 lata. Bo jeden mówi: a to nerwica, pani ma taki zawód, drugi: a jest pani przemęczona, dopiero pani urodziła dziecko, tu praca, to jest pani przemęczona. I mówi: jak pani chce, to ja pani dam zwolnienie. Nie zwolnienie, tylko da mi, niech pani idzie, ja wypiszę pani zaświadczenie na urlop zdrowotny. A ja mówię: ja dopiero co wróciłam z urlopu zdrowotnego, bo byłam. No to dał mi zwolnienie lekarskie, pół roku byłam na zwolnieniu. No ale po zwolnieniu akurat znowu przyszła Mańka. I znowuż te 3 miesiące, 4, no nie powiem szaleństwa, to jest za mocne słowo, ale no, wesoło. No i pod koniec roku szkolnego znowu. I to mnie trochę podłamało, że ciągle tak, raz tak, raz tak. I podzieliłam się tą wiedzą z moją koleżanką ze szkoły, a ona powiedziała mi, że poradziła mi dobrego psychologa. No i ja poszłam. Pani psycholog mnie wysłuchała i powiedziała mi tak, że to nie jest w tej chwili działka dla niej, że mi jest potrzebny specjalista. I powiedziała mi jeszcze, że jeżeli chcę, wyrażam chęć, to ona, bo jej mąż był psychiatrą, ordynatorem jednego z oddziałów, a ja byłam na terenie szpitala, ta przychodnia była. No i ona zaproponowała, że jeżeli wyrażam chęć, to ona zadzwoni po męża, że on przyjdzie zaraz. I tak się złożyło, że przyszedł. Ja jeszcze raz oczywiście musiałam mu wszystko opowiedzieć. No i od razu zdiagnozował, nazwał chorobę, że to jest HAD, nie? Także powiem tak, miałam bardzo duże wsparcie w mamie. Dzieci w miarę jak dorastały też miały wiedzę, bo ja się nie kryłam. Mąż też. Jeśli chodzi o naszą chorobę, to oczywiście przede wszystkim leki. To jest podstawa, ale leki to nie wszystko. W grę wchodzą według mnie obowiązkowo różne formy terapii. Moim gościem była Małgosia. To była droga przez bieguny. Ja się nazywam Szymon Królikiewicz. Do zobaczenia. Pa. Do zobaczenia. Droga przez